Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym zacząć wierszem, który pisał Jan Kasprowicz. Cytuję: świecą jak złote słońca, płoną jak purpury, to spadają ku dołowi, to się pną do góry. Czy domyślacie się Państwo, o jakiej roślinie pisał? To tylko fragment wiersza pod tytułem Nasturcje. Prześliczna nasturcja zauroczy chyba każdego swoimi okrągłymi listkami oraz kwiatami w radosnych kolorach. Nasturcja to ciekawe uzupełnienie kolorystycznej rabaty. Kwiaty mają bogatą gamę barw i długi okres kwitnienia. Kwiaty pojawiają się pod koniec czerwca i cieszą nasze oka aż do pierwszych przymrozków. Już jej atrakcyjny wygląd powinien nas przekonać do tego, by mieć ją w ogrodzie. Poza tym jest bardzo łatwa w uprawie. Nasiona wysiewamy dopiero w maju, a więc dość późno. Ale za to bardzo szybko kiełkuje i też szybko rośnie. Dobrze czuje się na stanowisku słonecznym i wilgotnej glebie. Nasturcja nie tylko pełni funkcje dekoracyjne, ale może być wykorzystywana jako składnik potraw. Każda część tej rośliny jest jadalna. Kwiaty, liście, nasiona. Sałata przygotowana z kwiatami nasturcji wygląda na talerzu bardzo atrakcyjnie. Może to też być znakomity dodatek do kanapek, pesto. Potrawom nada nieco pikantnego smaku, trochę takiego przypominającego smakiem rzeżuchę, rukolę. Z kolei nasiona nadają się do marynowania. Mówi się o nich, że to są polskie kapary. Chociaż mi ich smak nie za bardzo podchodzi, to dla wielu jest to wyszukana potrawa. Nasturcja jest ceniona nie tylko ze względu na walory smakowe, ma szereg cennych składników i mikroelementów, które bardzo korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Trzeba jednak podkreślić, że nie każdy może ją spożywać, gdyż u niektórych wywołuje reakcje alergiczne. Trzeba poradzić lekarza, gdyż jak każde zioło może na przykład wchodzić w interakcję z lekami. Nie powinny jej spożywać dzieci i osoby mające choroby żołądka typu wrzody, zapalenie błony śluzowej żołądka. Warto jednak wiedzieć o właściwościach leczniczych nasturcji i o tym teraz troszeczkę powiem. Olejki eteryczne i enzymy tej rośliny mają właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. To taki naturalny antybiotyk. Stosowana jest na przykład przy opryszce, liszaju i innych chorobach skórnych, jak trądzik czy łuszczyca. Łagodzi stany zapalne po ukąszeniu komarów albo meszek. To jest taka ciekawostka. Zawarty w nasturcji olej musztardowy sprawia, że ma działanie antyseptyczne, więc nadaje się do przemywania ran. Nasturcja ze względu na zawartość witaminy C podnosi odporność, wzmacnia naczynia krwionośne, dobrze wpływa na układ oddechowy, układ moczowy, leczy stany zapalne dziąseł, gardła, ale pamiętajmy, by nie stosować u dzieci. Poza tym nasturcja pobudza trawienie, reguluje przemianę materii, działa moczo- i żółciopędnie. Tych właściwości jest naprawdę sporo. Warto sobie poczytać na ten temat. Wspomnę jeszcze, że stwierdzono działanie przeciwnowotworowe. Prowadzi się jeszcze w tym kierunku badania, ale powiem Państwu, że wygląda to obiecująco. Z liści nasturcji przygotowuje się też płukanki do włosów, które wzmacniają, pielęgnują, dodają blasku. Te wszystkie właściwości przemawiają za tym,
by mieć te kwiaty w swoim ogrodzie. To taka darmowa apteczka w zasięgu ręki. Nasturcje warto posadzić w pobliżu grządek z warzywami, dlatego że chronią warzywa przed na przykład bielinkami i mszycą. Te szkodniki lubią nasturcje, zwabia ona je do siebie, a przy tym chroni nasze warzywa. Poza tym roślina wydziela substancje wabiące mszyczniki, które pożerają larwy mszyc. Mszycznik to taki owad przypominający osę. Nasturcje warto też posadzić obok pomidorów, dlatego że odstrasza wełnowce. Gdy posiejemy ją obok drzew owocowych, będzie je chronić przed bawełnicą korówką. W sprzedaży występują różne gatunki nasturcji. Najbardziej znana w Polsce to jest nasturcja większa. Jest to roślina pnąca, może osiągnąć długość 3 metrów. Warto uprawiać ją więc na przykład na podporach. Kolejny gatunek to nasturcja mniejsza. Pędy osiągają długość 40-50 cm. Jest więc mniej inwazyjna i nie potrzebuje podpór. I na przykład możemy ją sadzić wtedy w doniczce. Jest też nasturcja bulwiasta. To bylina w formie pnącza, rozmnaża się z małych bulwek. Ma bardzo atrakcyjne, rurkowate kwiaty. Ja takiej niestety nasturcji nie posiadam, więc nie pokażę. Jest też odmiana kanaryjska, zwana tak ze względu na kanarkowy kolor kwiatów. Jest to też pnącze. Co Państwo myślicie o nasturcji? Czy warto mieć ją w ogrodzie?